Zdarza ci się czuć, że coś się zbliża, ale nie potrafisz tego nazwać, jakby pod powierzchnią codzienności coś zaczynało się poruszać. Niby wszystko wygląda tak samo, te same miejsca, ci sami ludzie, ta sama rutyna, ale ty już to czujesz. Niepokój bez powodu, przypadkowe spotkania, które coś w tobie poruszają, słowa, które wcześniej nic nie znaczyły, teraz trafiają prosto w serce. Twoje życie właśnie się budzi, ale nie zawsze zmiana krzyczy. Czasem przychodzi jak szept. I tu jest ten moment. Albo go rozpoznasz i pójdziesz dalej, albo przegapisz i wrócisz do starego. Wiele osób wybiera drugie. Potem latami żałują, że nie poszli za tym pierwszym znakiem. Za chwilę pokażę ci 5 konkretnych sygnałów, że twoje życie wkrótce zrobi zwrot, którego się nie spodziewasz. Ale jest coś jeszcze. Jeden z tych znaków, ostatni, jest najpotężniejszy. To nie tylko sygnał, to przełącznik. Jeśli go zauważysz i zrozumiesz, możesz świadomie przyspieszyć proces przemiany, ale jeśli go zignorujesz, szansa może przepaść na lata. Większość ludzi nie rozpoznaje go na czas. Dlatego ten ostatni znak zostawiłem na koniec, bo to właśnie on robi największą różnicę. Zostań ze mną do końca i sprawdź, czy już go doświadczyłeś. Pierwszy sygnał, że twoje życie zaczyna się zmieniać, to uczucie niepasowania. I nie chodzi tu o to, że jesteś samotny czy niedopasowany społecznie. Chodzi o coś znacznie głębszego. Miejsca, w których kiedyś czułeś się dobrze, teraz zaczynają cię przytłaczać. Rozmowy z ludźmi, które kiedyś sprawiały radość, nagle wydają się puste, jakby bez znaczenia. Czujesz, że udajesz, że musisz dopasować się do czegoś, co już nie jest twoje. To jakbyś budził się w swoim życiu i nie do końca wiedział, jak się tu znalazłeś. Wiesz, że coś się zmienia, ale jeszcze nie potrafisz tego nazwać. To dziwne napięcie między tobą a światem. Niektórzy mylą to z kryzysem, z wypaleniem, z zagubieniem, ale prawda jest inna. To oznaka, że twoja energia się przesuwa, twoja dusza wyrasta z tego, co było. To jak przeprowadzka, tylko że nie fizyczna, lecz duchowa. Ludzie mogą zacząć mówić, że odbijasz, że się oddalasz, że coś z tobą nie tak, ale ty po prostu przestajesz grać w grę, która już cię nie interesuje. Ten moment jest niewygodny, czasem bolesny, ale też piękny, bo jest początkiem powrotu do siebie. Jeśli czujesz, że nie pasujesz do swojego obecnego życia, to nie jesteś zagubiony, jesteś w drodze. Zaczyna się niewinnie. Przeczucie, że coś się wydarzy i rzeczywiście się dzieje. Myśl, która przychodzi znikąd, a potem okazuje się trafna. To drugi sygnał, że twoje życie się zmienia. Twoja intuicja się budzi, staje się silniejsza, bardziej wyraźna. Coraz częściej coś czujesz, zanim to się wydarzy. Nie wiesz, skąd to wiesz, ale po prostu wiesz. I tu pojawia się wewnętrzny konflikt, bo głowa mówi jedno, a serce i ciało coś zupełnie innego. Logika szepcze, nie wariuj, a dusza mówi, zaufaj mi. Zaczynasz zauważać znaki, nieprzypadkowe spotkania, powtarzające się liczby. Słowa zasłyszane przypadkiem, które uderzają cię jak grom z jasnego nieba. Możesz mieć sny, które zostają z tobą na długo, albo czuć nagłą potrzebę, by zmienić drogę do pracy i nagle okazuje się, że to cię przed czymś uchroniło. Twoja intuicja to nie bajka. To system ostrzegania i prowadzenia, który był w tobie zawsze. Ale teraz, na granicy zmiany, on się aktywuje. W tej fazie możesz mieć ochotę wycofać się, bo to nie jest wygodne, bo nie da się tego udowodnić. Ale właśnie dlatego większość ludzi tego nie słucha i omija ich to, co najważniejsze. Jeśli zaczynasz mieć poczucie, że coś wisi w powietrzu, że coś się zbliża, nie tłum tego głosem rozsądku. Obserwuj, wsłuchuj się. Twoje wnętrze już wie więcej niż ty. Zaczynają dziać się rzeczy, które trudno logicznie wyjaśnić.
Spotykasz kogoś, o kim właśnie myślałeś. Włącza się filmik, który odpowiada na pytanie, którego nawet nie zadałeś. Czytasz książkę, a zdanie z niej brzmi, jakby było napisane dokładnie dla ciebie. Trzeci sygnał to synchronizacja, czyli zbiegi okoliczności, które są zbyt celne, by były przypadkiem. To życie mówi do ciebie językiem znaków. W tej fazie zauważasz, że świat zaczyna się z tobą komunikować. Nie wprost, nie przez słowa, ale przez sytuacje, ludzi, symbole. Możesz nagle usłyszeć piosenkę z tekstem, który mówi dokładnie to, co czujesz. Albo dostaniesz wiadomość od osoby, z którą nie rozmawiałeś od lat, właśnie wtedy, gdy coś się w tobie łamie. Zaczynasz łapać, że rzeczywistość nie jest tylko ciągiem losowych zdarzeń. Ona ma rytm. I kiedy ty zaczynasz się budzić, ten rytm zaczyna ci się ukazywać. To moment, w którym pojawia się ekscytacja, ale też niepewność. Czy to naprawdę coś znaczy, czy ja sobie to tylko dopowiadam? Ale w głębi już wiesz. Przypadki? Nie. To echo twojej zmiany. Odpowiedzi, które przychodzą, zanim jeszcze zadasz pytanie. Przychodzi moment, w którym patrzysz na siebie w lustrze i nie jesteś pewien, kim właściwie jesteś. Kiedyś miałeś pewność, etykiety, role, plany. Wszystko miało sens. A teraz czujesz się trochę, jakbyś stał w próżni, jakbyś zgubił coś ważnego, ale nie wiesz co. Nic ci już nie smakuje tak jak dawniej. Rzeczy, które były dla ciebie wszystkim, przestały cię cieszyć. To nie depresja, to nie kryzys wieku. To znak, że twoje stare ja się rozpada, bo zrobiło miejsce dla nowego. To czwarty sygnał zmiany. Dezorientacja tożsamości, niezręczny stan pomiędzy. Nie jesteś już tym, kim byłeś, ale jeszcze nie jesteś tym, kim się stajesz. Możesz wtedy czuć, że nie masz kierunku, że się boisz. Ale zaufaj, to jest moment kluczowy. Stare przekonania, które trzymały cię w miejscu, zaczynają znikać. Rzeczy, które cię definiowały, role społeczne, relacje, status, już nie są dla ciebie najważniejsze. To jak rozbieranie muru cegła po cegle. Przez chwilę widzisz tylko pustkę, ale właśnie w tej pustce zaczynasz słyszeć swój prawdziwy głos. Jeśli czujesz, że nie wiesz już, kim jesteś, to nie znaczy, że coś jest z tobą nie tak. To znaczy, że jesteś gotowy, by w końcu dowiedzieć się, kim naprawdę jesteś. To nie jest zwykłe pragnienie zmiany, to coś głębszego. Coś, co czujesz nie głową, tylko sercem, jakby coś cię wołało. Jakbyś miał gdzieś pójść, coś odkryć, ale nie znasz ani drogi, ani celu. Czujesz, że nie możesz już zostać tam, gdzie jesteś, ale też nie wiesz, dokąd iść. To piąty sygnał, najmocniejszy, ten, który wielu z nas ignoruje, bo jest zbyt nieuchwytny, bo nie da się go wytłumaczyć innym, a nawet samemu sobie. To wewnętrzne przyciąganie, poczucie, że życie ma dla ciebie coś więcej, że to, co teraz robisz, to tylko początek, że jest w tobie potencjał, którego jeszcze nie dotknąłeś. I nagle zaczynasz dostrzegać, że nie chodzi już tylko o wygodne życie, o sukces, o spełnienie oczekiwań. Chodzi o prawdę, o twoją drogę, o coś, co cię przerasta, ale jednocześnie należy do ciebie. Czasem to uczucie przychodzi w ciszy, czasem jak uderzenie pioruna, ale zawsze zostawia ślad. Zaczynasz kwestionować wszystko i właśnie wtedy zaczyna się prawdziwe przebudzenie, bo ten głos, który cię woła, to nie świat zewnętrzny, to twoja dusza. I jeśli zaczniesz iść za tym głosem, twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Ten sygnał to zaproszenie, nie do zmiany, ale do powrotu do siebie. Usłyszysz go tylko raz i tylko ty możesz zdecydować, czy odpowiesz. Jeśli którykolwiek z tych sygnałów poczułeś dziś w sobie, to nie był przypadek. Być może właśnie zaczyna się w tobie coś nowego, coś, czego nie da się jeszcze nazwać, ale co już żyje. Nie jesteś sam. Coraz więcej ludzi budzi się z tego samego snu.
Coraz więcej serc słyszy ten sam szept: to nie wszystko. Jesteś czymś więcej. A jeśli jesteś tutaj i dotrwałeś do końca, to znaczy, że ten szept był dziś skierowany właśnie do ciebie. Napisz w komentarzu, który sygnał poruszył cię najbardziej. A jeśli czujesz, że ten film był dla ciebie ważny, zostaw ślad, subskrypcję, lajka albo po prostu ciszę i chwilę refleksji, bo nie zawsze trzeba mówić głośno. Czasem wystarczy usłyszeć